Na skwerze przed Rijksmuseum ustawiono figurę rzymskiego boga handlu Merkurego. Zaczynamy drugą część spaceru po Amsterdamie. Wielokrotnie będziemy przechodzić przez mosty nad malowniczymi kanałami. Na placu Maxa Euwe ustawiono pomnik tego wybitnego holenderskiego szachisty, mistrza świata z lat 1935-37. Pomnik odsłonięto 12 grudnia 1986 roku, 50. rocznicę zdobycia tego tytułu. Idziemy w kierunku Placu Dam, leżącego w zabytkowym centrum Amsterdamu i najbardziej znanego miejsca w całych Niderlandach. Doszliśmy do placu Leidseplein. Stadschouwburg Amsterdam to budynek teatru wzniesiony w 1894 roku. Od 1982 roku jest zabytkiem narodowym. Zaprojektował go Jan Springer. Jest to budynek w stylu neobaroku i neorenesansu, flankowany dwoma wieżami. Zbudowano go z czerwonej cegły z jasnymi kamiennymi ozdobami, zwornikami, archiwoltami, konsolami i sztukaterią. Fasadę zdobią rzeźby Barta van Hove. Na placu ustawiono pomnik pod prąd upamiętniający reportera kryminalnego i prawnika Petera de Vriesa, zamordowanego w lipcu 2021 roku. Na splecionych rękach i dłoniach napisy w 40 językach. Pozostań sobą, stój prosto, gdy jest to konieczne, stawiaj w obronie słabych i mniejszości, mów szczerze, co myślisz i słuchaj swojego poczucia sprawiedliwości. Krótka przerwa na kolację w chińskiej restauracji. Na placu popisuje się wytrenowaniem ciała młody mężczyzna zarabiający w ten sposób na życie. Czasami robi to w sposób zabawny. Ciekawa fontanna Dwie Głowy, dzieło Marka Mandersa z 1968 roku. Mijamy kolejne kanały. Dziedziniec dawnego budynku Kompanii Wschodnioindyjskiej z 1603 roku, którego projekt przypisuje się Henrykowi de Keyserowi. Fasady na dziedzińcu są typowe dla renesansu amsterdamskiego, a taki styl jest charakterystyczny dla tego architekta. Tablica pamięci amerykańskich dziennikarzy, którzy zginęli w katastrofie samolotu lecącego z Bombaju do Nowego Jorku 31 sierpnia 1950 roku. Ofiarą był również polski architekt i rysownik Maciej Nowicki. Jest godzina 20, pół godziny po zachodzie słońca. Przy kanale Zwanenburgwal wznosi się pomnik niderlandzkiego filozofa Spinozy. Na cokole napis: celem państwa jest wolność. W
tym miejscu kanał Zwanenburgwall łączy się z rzeką Amstel. W perspektywie kanału Grottenburgwall widoczna jest wieża protestanckiego kościoła południowego z XVII wieku. Restauracja Saćmo na ulicy Rokin specjalizuje się w kuchni nowojorskiej. Jest już późno, gdy dochodzimy do placu Dam. Przed nami gotycki Nowy Kościół i Pałac Królewski z XVII wieku zbudowany w stylu baroku holenderskiego. Jest jedną z 3 oficjalnych rezydencji królewskich. To fasada Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Na placu wznosi się pomnik narodowy odsłonięty 4 maja 1956 roku. Upamiętnia on żołnierzy holenderskich, którzy polegli w I i II wojnie światowej. Pomnik zaprojektował Jacobs Oud. Rzeźby są dziełem Jana Radekera i jego 2 synów. Dam w ciągu XIX i XX wieku stał się placem narodowym, miejscem festynów, imprez, ale również demonstracji. Budynek luksusowego Grand Hotelu Krasnopolski. Taka witryna to tylko w Amsterdamie. Niedaleko placu Dam znajduje się słynna dzielnica Czerwonych Latarni, przez którą przejdziemy. Tymczasem mijamy nowy kościół, odbudowany w stylu gotyckim po pożarze w 1645 roku. Pożar był tak silny, że spaliło się całe wnętrze kościoła. Gotycką wieżę zaprojektował Jacob van Campen. W dzielnicy Czerwonych Latarni grożą surowe kary dla tych, którzy fotografują lub nagrywają filmy, więc chowam kamerę. Na placu stacyjnym wznosi się gotycko-renesansowy budynek dworca kolejowego zaprojektowany przez Pierre'a Cuypersa. Projekt Cuypersa przypomina Rijksmuseum. Fasada dworca wygląda jak pałac z 2 wieżyczkami i wielką liczbą elementów dekoracyjnych. W pobliżu dworca widać podświetlone wieże katedry świętego. Przed dworcem trwa akcja protestacyjna przeciwko działaniom armii izraelskiej w strefie Gazy. Ale demonstrantów jest niewielu. To jedna z wielu firm organizujących rejsy po kanałach. W pobliżu dworca jest stacja metra. Dojedziemy nim w pobliże miejsca, w którym zostawiliśmy autokar. Ściany tunelu do metra pokrywa ciekawa ceramika z holenderskimi motywami. To już koniec naszego zwiedzania stolicy Niderlandów. Program wycieczki Benelux – Małe potęgi Europy został zakończony. Za chwilę ruszymy w nocną drogę powrotną do kraju. Ostatnie spojrzenie na Wenecję północy i ruch statków na jej wodach. Noc spędzona w autokarze nie należy do przyjemnych, ale taki widok wschodu słońca warty jest przerwania drzemki. Tym bardziej, że przejeżdżamy przez noc na Odrze. Mijamy przejście graniczne Frankfurt-Subice, istniejące od 2007 roku. I choć zostało zlikwidowane na mocy układu z Schengen, wyrywkowo odbywają się na nim kontrole ze strony niemieckiej. Tym razem jedziemy do Bydgoszczy
przez Gniezno, najpierw autostradą A2, a następnie trasą szybkiego ruchu S5. Po drodze była przerwa w Torzymiu. Mijamy Górny Kanał Notecki, znak, że Bydgoszcz jest już blisko. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, spółka akcyjna, to jedna z największych zakładów lotniczych w Polsce. Spółka należy do koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. WZL-2 zostały założone w 1945 roku. Zakłady obsługują również samoloty cywilne, produkują części zamienne i osprzęt hangarowo-lotniskowy. Jak widać, nie trzeba jeździć do Amsterdamu lub Hagi, aby zobaczyć architekturę podobną do tej w wymienionych miastach. Mijana dzielnica Bydgoszczy to Stary Fordon. Kościół Świętego Mikołaja na Starym Fordonie jest jego najstarszą częścią, pochodzącą z XV wieku. Barokowa bryła kościoła z pierwszej połowy XX wieku dominuje nad Starym Fordonem. Przejeżdżamy mostem Królowej Jadwigi nad rzeką Bordon. Widoczny jest również pylon mostu Władysława Jagiełły. Przejeżdżamy obok zabytkowego budynku firmy Termet. Mijamy neogotycki, ewangelicko-augsburski kościół Świętego Zbawiciela, konsekrowany w 1894 roku. Kościół od 1945 roku jest świątynią parafii katolickiej. Mijamy budynki garnizonu bydgoskiego. Wzniesiono je w czasach panowania pruskiego w XIX wieku. To budynek Wojskowego Biura Rekrutacji. Dojeżdżamy do stacji Bydgoszcz Główna. Stąd już 9-osobowym busem dojedziemy do Gdyni, gdzie się kończy wycieczka po krajach Beneluxu.